Radosna nowina w M jak miłość. Nowe odcinki M jak miłość, które będą emitowane. W 2019 roku przyniosą zmiany w życiu Andrzeja Budzyńskiego Krystian Wieczorek. Jak zapewne wszyscy widzowie wiedzą, razem z Magdą Anna Mucha chcą mieć dziecko i będą się starali zajść w ciążę. Los ześle Budzyńskiemu wspaniałą niespodziankę. Zostanie ojcem ślicznej dziewczynki, choć to nie Magda urodzi mu córkę. Jak do tego dojdzie i co dokładnie się wydarzy w kolejnych odcinkach M jak miłość. Marzenie Magdy i Andrzeja Budzyński z M jak miłość się spełni i zostaną rodzicami. Na taki obrót spraw widzowie będą musieli trochę poczekać. Bo ich relacja nieco się skomplikuje, gdy na horyzoncie pojawią się dawni kochankowie. Anka Weronika Rosati, kochanka Andrzeja sprzed lat, oraz Kamil Marcin Bosak. Pierwsza wielka miłość Magdy, z którym była w ciąży na studiach. To jednak nie zmieni faktu, że Budzyński w nowych odcinkach M jak miłość będzie miał córkę. I nie chodzi wcale o to, że dziecko urodzi mu Magda czy też była ukochana Anka. W kręconych właśnie scenach na planie M jak miłość Andrzej zostaje ojcem chrzestnym jednej z córek Kingi Katarzyna Cichopek i Piotrka Marcin Mroczek z Duńskich. Bliźniaczki Emilka i Zuzia przyjdą na świat w M jak miłość dopiero na początku 2019. Więc na chrzciny trzeba będzie trochę poczekać. Z nagrań i zdjęć, które aktorzy z M jak miłość zamieścili na Instagramie, wynika, że Budzyński będzie chrzestnym, a na rodzinnej uroczystości w kościele obok jego Magdy pojawi się też Anka. Czy była kochanka Andrzeja zostanie matką chrzestną Emilki albo Zuzi? Bardzo możliwe, bo przecież kiedyś też była bliską przyjaciółką Kingi. A po jej powrocie do M jak miłość ta przyjaźń odżyje. Magda urodzi Andrzejowi dziecko. W M jak miłość oboje marzą o wspólnym potomku. Budzyński nigdy nie miał swojego dziecka, choć Anię Weronika Wachowicz traktował jak własną córkę. Madzia za to zdecydowała się na adopcję i wychowuje Maćka. Ich związek wydaje się być idealny. Chodakowska nie chce jednak ślubu. Wierzy jednak, że dziecko będzie wyczekanym owocem ich wielkiej miłości. Początkowo Andrzej będzie przeciwny ze względu na jej kłopoty z sercem. W 1400 odcinku M jak miłość Madzia będzie miała dla niego dobre wieści.
Odwiedzi lekarza kardiologa i przy okazji zapyta o to, czy może zajść w ciążę. Lekarz daje jej zielone światło. W 1400 odcinku Jak miłość Magda i Andrzej zaczną się więc starać o dziecko. Wkrótce Chodakowska będzie częstym gościem w szpitalu położniczym na Madalińskiego. Jesteśmy w szpitalu na Madalińskiego. To jest szpital ginekologiczny. Magda ma swoje sprawy tutaj do załatwienia. Tyle mogę zdradzić, zdradziła Anna Mucha przyłapana przez party.pl na planie Jak miłość. Czy to znaczy, że Madzia zajdzie w upragnioną ciążę? Mamy nadzieję. Że jej wizyty w szpitalu to tylko kontrolne badania, a nie problemy ze zdrowiem nienarodzonego dziecka. Choć po producentach Jak miłość można spodziewać się wszystkiego. Jeśli regularnie zaglądacie na super seriale, to doskonale wiecie, że szczęście Magdy i Andrzeja nie potrwa długo. Ich miłosną sielankę przerwie bowiem Ania Weronika Rosati, dawna kochanka prawnika. Która znów będzie próbowała go uwieść. On nie będzie umiał się oprzeć. Magda i Budzyński z Jak miłość nie zaznają spokoju, gdy do ich życia wkroczy Marta. Bo powrót Marty z Berlina będzie związany z kłopotami Łukasza. Była żona Andrzeja u niego poszuka pocieszenia po tym, jak syn zerwie z nią kontakty. Tylko Budzyńskiemu wyjawi, że Łukasz został dilerem narkotyków, a ostatnio przepadł bez ślady. W 1417 odcinku Jak miłość chłopak wróci do Polski, ale nie skontaktuje się z matką. Zamiast tego przyjedzie do Budzyńskiego, gdzie spotka się z Magdą. Opowie jej o studiach na rehabilitacji w Kolumbii, pracy fizjoterapeuty i nagłej przeprowadzce. Do Berlina do matki i Ani Gabriela Świerczyńska. Ale czy ta wersja będzie zgodna z prawdą? Niedługo później Jak miłość Budzyński zapyta wprost Łukasza, czy jest zamieszany w handel narkotykami. On zaprzeczy, ale wykorzysta kolejną wizytę w mieszkaniu Andrzeja, by ukryć w łazience narkotyki i podejrzane pieniądze. Na tym jednak nie koniec, bo jak podaje świat seriali w 1421 odcinku Jak miłość. Łukasz wyciągnie też sporo gotówki od Magdy. Wykorzysta jej dobroć i naiwność. Kolejny raz ją okłamie i w tajemnicy przed Andrzejem oraz Martą zawrze układ z Magdą. Ani ojczym, ani matka nie dowiedzą się, że Łukasz pożyczył pieniądze. Co ciekawe, Magda obieca zachować dyskrecję.
zupełnie nieświadoma tego, że przez Łukasza wszyscy mogą mieć problemy. Bo synowi Marty za długi u innych dealerów będzie groziła śmierć. Magda i Budzyński jak miłość najgorsze mają już za sobą. Przynajmniej tak się wydaje, bo po tym jak Andrzej cudem uniknął więzienia, gdy został oskarżony o próbę gwałtu przez Karolinę Iga Górecka, zakochani będą żyli w przekonaniu, że już nic złego ich nie spotka. W ich związku zapanuje sielanka, ale do czasu. W 1398 odcinku Jak miłość Madzia poruszy z Andrzejem drażliwy temat ciąży i dziecka. Kilka lat temu Magda przeszła przeszczep serca. Omal nie zmarła, gdy czekała na nowe serce i od tego czasu jest pod szczególną opieką lekarzy. Kardiolodzy odradzali jej zajście w ciążę, bo ryzyko śmierci w jej przypadku jest bardzo duże. A poza tym Chodakowska przyjmuje leki, które zapobiegają odrzuceniu przeszczepu. W 1398 odcinku Jak miłość spróbuje przekonać Budzyńskiego, że mimo jej problemów ze zdrowiem ciąża nie będzie stanowić problemu. Czuje się dobrze. Zresztą, sam wiesz. I od ponad roku mam naprawdę dobre wyniki. Jeśli się decydować, to tylko teraz. To ostatni moment. Myślę o tym od dawna, dużo czytałam na ten temat, relacje kobiet w mojej sytuacji, które urodziły. To jest możliwe. Wiem, czuję, że mój lekarz da mi zielone światło. Budzyński na myśl o dziecku wcale jednak się nie ucieszy. Magda, nie zrozum mnie źle, ale ja nie mogę się na to zgodzić. Przepraszam. Za dużo dla mnie znaczysz. Nie umiałbym, nie chcę tak ryzykować. Zakochani wychowują razem Maćka Franciszek Przanowski, adoptowanego syna Magdy i jej byłego męża. Olka Maurycy Popiel, ale kobieta ma tak silny instynkt macierzyński, że zapragnie własnego dziecka. Budzyński też jest już ojcem. Gdzieś za granicą mieszka jego jedyny syn Piotrek Hubert Zduniak. Owoc jego romansu sprzed lat z Edytą Ewa Bukowska, ale Andrzej nie utrzymuje z nim kontaktów. Tak jak i z pasierbicą Anią Weronika Wachowska, córką Marty Dominika Ostałowska, którą pokochał jak prawdziwy ojciec.